Bum, 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 bum. Bam, 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 bam! Moi drodzy, rośnie, a każdy mężczyzna lubi jak rośnie i właśnie o tym rośnięciu dzisiaj będziemy rozmawiali. Cały rynek świeci się na zielono. Chciałem powiedzieć, że na czerwono, bo naprawdę jest czerwono, ale tak naprawdę zielono i w ogóle zadajemy sobie pytanie, czy mamy więcej czarnych koni, na które można postawić. Choćby na przykład taki token jak Pepe. Ale o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiali. Wracamy jednak do fundamentów naszych poprzednich dyskusji, czyli tego, co się dzieje w tej chwili w ETF-ach, bo to chyba one są źródłem tych wzrostów. Tak, no, wiele na to wskazuje. Faktycznie mamy sytuację taką, że wzrosty Bitcoina są historycznie wielkie. Tak. Zwykle przed halvingiem, który w tej chwili szykuje nam się na końcówkę kwietnia, to przed halvingiem ta cena była w okolicach połowy poprzedniego ATH. Mówię połowy, żeby pokazać jakiś kontekst. W tej chwili cena, którą ma Bitcoin, była nawet tylko o 9% brakowało do poprzedniego historycznego ATH. Więc co się dzieje? Wszyscy zadają sobie to pytanie, co się dzieje. Pamiętasz, my rozmawialiśmy chyba na poprzednim albo jeszcze poprzednim kwadransie o tych dwóch scenariuszach wzrostów. Była mowa o tym, że będziemy mieli przyspieszone ATH, Tak. a potem spadki, a drugi mówi o tym, że nie będzie tego ATH przyspieszonego, tylko wzrosty nastąpią bardziej gwałtowne i jeszcze mocniejsze, ale pod koniec albo na początku przyszłego roku, albo pod koniec tego roku. Wygląda, że scenariusz pierwszy się zaczyna ziszczać, chociaż tutaj też mam komentarze, które mówią, że wcale, że nie. No to Łukasz, powiedz, jak w ogóle wyglądały zakupy, jeżeli chodzi o ETF-y w ciągu ostatnich kilku dni? Nagrywamy w czwartek, więc nie mamy pełnych danych. informacji. Wy już macie informacje pewnie z piątku i z czwartku, ale posłużę się swoją ściągawką. Faktycznie zakupy ETF-ów, wpływ dolarów na te ETF-y jest historycznie największy. Mamy olbrzymie wzrosty. W poniedziałek 520 milionów dolarów wpłynęło. We wtorek 570 milionów dolarów. A w środę 670 milionów dolarów wpłynęło, czyli to jest netto wzrost środków, którymi dysponują ETF-y. No i ETF-y, jak mają takie wpływy, to muszą kupować bitcoiny. Muszą je kupować. I teraz uwaga, coraz więcej jest przecieków o tym, jak te ETF-y działają, coraz więcej się mówi. Moje dodatkowe takie źródło trochę potwierdza te informacje. Otóż okazuje się, że fundusze przygotowały sobie całkiem pokaźną ilość bitcoinów. I to nie były przygotowane, jakoś schowane w sejfie, ale mieli po prostu zakontraktowane zakupy bitcoinów po rynkowej cenie, ale jakoś tam ustalanej i zabezpieczone ilości tych bitcoinów. Natomiast okazuje się, że te kontrakty i te zgromadzone wcześniej bitcoiny właśnie się skończyły i dochodzi do sytuacji, w której następuje bardzo nieciekawa dla tych funduszy sytuacja, bo one muszą kupować to z rynku, bezpośrednio na rynku, czyli na Coinbase muszą kupować bitcoiny, no i robi się bardzo, bardzo ciężko, no bo przy takich wpływach, przy takim popycie to zaczynają się dziać cuda. Cuda nie tylko z ceną, ale jak to zwykle bywa, nauczeni jesteśmy na przykład sytuacją z Robin Hoodem chyba 3 lata temu i GameStopem. Tak. Nagle się okazuje, że platformy przestają działać właśnie wtedy, gdy robią się te największe wzrosty. No bo kto jest takim głównym dostawcą? Coinbase. Zgadza się? Tak. Dla chyba 8 z 10 ETF-ów. Tak sprawdzaliśmy to ostatnio. No i faktycznie okazuje się, no bo ty jakby śledzisz kondycję techniczną innych platform w związku z tym, co jakby tutaj wykonujesz w Kandze, okazuje się, że 3 duże giełdy miały problemy ostatnio. Tak, no Coinbase miał problem, Binance miał problem i KuCoin miał problem. KuCoin chyba najmniejszy z tych graczy tutaj może nie było to powiązane, może przypadek, chociaż nigdy nic nie wiadomo. Natomiast na pewno problemy Coinbase'a dziwnie się znowu splotły z momentem, w którym mieliśmy dramatyczne wzrosty. Wygląda na to, że po prostu tak naprawdę to źródełko wyschło i zaczęła się jakaś panika w tych funduszach ETF-owych, no bo oni sprzedają jednostkę funduszu
a potem muszą kupić za to bitcoina i może się okazać, że to opóźnienie, które występuje, ma istotne znaczenie przy takich wzrostach cen. No bo te ceny, które w tej chwili widzimy, to naprawdę jest coś niesamowitego. 63 000 znowu wróciło. Nagrywamy to w czwartek, jeszcze raz powiem, po południu. Już miałem kontakt ze znajomym z Azji, który mówi, że jak się obudził, jak u nas była noc, to byli zszokowani i myślał, że widział spadki, ale jak tylko Azja się obudziła, to te spadki zaczęły być nadrabiane. No i teraz nie wiadomo, ile będzie na koniec dnia, ile będzie w poniedziałek, ile będzie na najbliższym kwadransie. No, wierzę w to, że znaleźli się tacy geniusze, którzy dobrze zaprognozowali cenę, no bo mamy kumulację. We wtorek będziemy mieli kumulację, zobaczymy, czy nie przejdzie to na następny dzień. No właśnie, ale ciekawostka jest taka, że wczoraj, jakbyśmy spojrzeli na wykres świecowy w jakiejś tam odpowiedniej rozdzielczości, w tej gonitwie na księżyc był taki moment, że jednak cena bitcoina na chwilę poszybowała w dół. Wyraźna świeca, może gdzieś tutaj nawet się pojawi taki wykresik i strzałeczka, która pokaże, o co chodzi. I oto okazuje się, nie zebraliśmy z tych statystyk, ale okazuje się, że dużo pozycji zostało pozamykanych. No tak, przy takich dynamicznych wzrostach to nie ma mowy o tym, żeby nie wywarły one wpływu na tych, którzy grają na dźwigniach. Więc wszyscy ci, którzy grali na shortach, to nagle ich pozycje zaczęły być likwidowane, a przy gwałtownych spadkach, które też miały miejsce, nagle mieliśmy likwidację longów. No i po prostu sporo osób nie jest szczęśliwych z powodu tych wahań rynkowych. Cieszą się tylko hodlerzy tacy jak my, którzy mówią kupuj, nie sprzedawaj, bo to jest jedyny sposób na to, żeby bezpiecznie budzić się każdego dnia rano. Dobra, Łukasz, spójrzmy na statystyki. Najpierw tych naszych dwóch głównych kryptowalut. Oto wiadomo, że ja mam z jakimś tam kilkuminutowym opóźnieniem, więc, ale okej. Od ostatniego tygodnia cena Bitcoina podskoczyła 22%. Cena Ethereum 17%. I to jest ciekawe, bo w poprzednim tygodniu mówiliśmy, że to Ethereum tutaj może być tym, znowuż to powtórzę to słowo, jakimś czarnym koniem, ale tutaj się dzieją w tej chwili. I to generalnie potwierdza tę teorię, że te ETF-y nakręcają teraz cenę Bitcoina z powrotem, a Ethereum po prostu goni to, co się dzieje, bo realizuje jakieś tam swoje plany. Ale uwaga, wspomnieliśmy ostatnio o trzecim graczu, Dogecoinie i uwaga, każda osoba, która posłuchała nas, a to nie jest porada inwestycyjna, to jest tylko porada koleżeńska, jeżeli myśmy kupili dokładnie tydzień temu, to zyskaliśmy, uwaga, tutaj mi się pomieszało, 53%, bo nagrywaliśmy również tydzień temu, natomiast 31% Dogecoin zrobił w ciągu ostatniej doby, więc ktokolwiek obejrzał nasz ostatni no comment i gdzieś tam się pochylił nad tym Dogecoinem, to powinien być zadowolony. Powinien być zadowolony, a zgodnie z tym, czego oczekujemy, to jest dopiero początek, no bo mamy bardzo silną presję na to, żeby Doge powtórzył to, co robił do tej pory, bo niby dlaczego nie. No ale wróćmy, bo będziemy jeszcze rozmawiali o zagrożeniach, bo dzisiejszy odcinek mówi, jak wszystko idzie do góry, to trzeba patrzeć na swoje za plecy, bo faktycznie chmury czarne mogą się zebrać. Ale zanim będziemy straszyli, jeszcze pocieszmy się tą chwilą. Tak. Doge urósł, super, gratulacje dla tych wszystkich, którzy okazali czujność. Natomiast oprócz Doge'a mamy jeszcze kolejnego gracza na scenie. Sławek tutaj typuje kolejną gwiazdę, kolejnego czarnego konia peletonu. Powiedz, Sławku, o kim myślisz i dlaczego? Dodałem ostatnio do tego arkusza, gdzie analizujemy strategię DCA Litecoina. Zapraszamy, możecie wejść, zobaczyć i od razu mówię, że Litecoin, jeżeli chodzi o strategię DCA, nie sprawdza się dobrze. Tam nie ma tej powtarzalności, że bez względu na to, na początku którego roku zaczynacie inwestować stałą kwotę w stałych odstępach czasu, to zawsze zarobicie. Tak jak to było w Bitcoinie i Ethereum. I tak na przykład podaję przykład, chociaż teraz tu już zaczyna mi się palić wszystko na zielono, bo no Litecoin właśnie zaczął rosnąć, ale jest jeszcze trochę czerwieni. I tak oto gdybyś Łukasz albo gdybyście wy, drodzy widzowie, z ceną dzisiejszą Litecoina zaczęli inwestować codziennie stałą kwotę od początku 2023 roku, to dziś bylibyście na zero.
No minus tam 0,63, więc traktuję, że to jest 0. Gdybyście zaczęli inwestować od początku 2021, to bylibyście ze stratą minus 15%. Ale uwaga, parę dni temu mieliśmy pewną formację, którą bardzo, bardzo lubimy, Złoty Krzyż. Złoty Krzyż, czyli przypomnijmy, że krótkoterminowa średnia krocząca 50-dniowa, bo taką przyjmujemy, przebija 200-dniową, a to oznacza, że od dołu, tak. To oznacza, że uwalnia się jakiś potencjał i to oznacza, że właśnie dzisiaj przed tym odcinkiem zacząłem skupować Litecoina. Także moje to takie główne portfolio eksperymentalne, mówię eksperymentalne, bo oczywiście każdy z nas ma jakby swoje stałe, ale eksperymentalne to jest w tej chwili Bitcoin, Dogecoin, Ethereum i Litecoin. Oczywiście dominująca część to token KNG, ale to wiadomo dlaczego. Więc zobaczymy, jaka cena będzie podczas kwadransu z Kangą i na następnym no comments, ale znowuż, to nie jest porada inwestycyjna, tylko koleżeńska. Coraz częściej zaczyna się słyszeć, teraz przejdę w te czarne scenariusze, coraz częściej się słyszy o pewnych zagrożeniach związanymi z tym, że mamy dosyć wysoką centralizację krypto, polegającą nie na technologicznych aspektach, ale na tym, kto trzyma i kto rządzi rynkiem. No i tutaj było już kilka takich apeli, było sporo komentarzy znanych osób w świecie kryptowalut na temat tego, dlaczego ETF-y mogą być zagrożeniem. I może podsumujmy je, żebyśmy byli tego świadomi. Wyobraźmy sobie następującą sytuację. Za jakiś czas te 10 ETF-ów, a pamiętajmy, że to są ETF-y instytucjonalne. Tak. To są wielkie instytucje. Te instytucje mają 2 miliony bitcoinów, 4 miliony bitcoinów. Niech będzie, że mają aż takie ilości w swoich skarbcach. No i teraz co się dzieje w przypadku, gdyby jakiś ETF stwierdził, kurczę, 21 milionów bitcoinów to jest trochę za mało. Chcielibyśmy więcej. Chcielibyśmy mieć 42 miliony. Albo na przykład mówi, chcemy mieć kontrolę nad tym, żeby móc komuś skasować bitcoiny. Bo tak. No albo chcielibyśmy przejść na proof of stake. Albo chcielibyśmy przejść na proof of stake, no bo to wiadomo, 55, coś tam, tak dalej, zielona energia i tym podobne. No i oni mają pieniądze, zaczynają finansować deweloperów i okazuje się, że powstaje fork. Powstaje fork, czyli rozdzielenie łańcucha. W pewnym momencie uruchamia się nowa wersja Bitcoina, która ma te wprowadzone zmiany, a druga nie ma tych zmian. Tak. No i każdemu, kto posiada bitcoiny sam, jego bitcoiny, można powiedzieć, się dublują, bo ma i w jednym portfelu na tym nowym łańcuchu, nowym, starym, i na tym klasycznym również ma tą samą ilość bitcoinów. Ale na ETF-ach tak nie ma. ETF-y zastrzegły sobie prawo do arbitralnego decydowania, które bitcoiny są przez nich uznawane za te właściwe. No i teraz wyobraźmy sobie sytuację, ten ETF mówi, OK, my uznajemy ten nowy fork, tego starego nie. Ktoś by powiedział, no ich problem, może mają coś, ale oni mogą teraz, mając 4 miliony bitcoinów, mogą naprawdę popsuć ludziom krew, mogą zdampować cenę bardzo mocno, mogą sprzedać te bitcoiny, zbić bardzo mocno tą cenę i wykorzystane środki wpompować w ten nowy łańcuch, tam zacząć skupować bitcoiny. Więc jakby mają bardzo silną dozę, silną możliwość manipulacji. Może to jest krótkoterminowe, może nie. Nie wiadomo, jak się ludzie zachowają, ale jakaś siła jest. No to można pójść jeszcze dalej, zakładając, że pozostaną przy Proof of Work, no to przecież pierwsze kopalnie będą należały do tych ETF-ów. Pierwsze, największe nagrody będą zgarniały one. Kto ma bardzo dużo kopalni? BlackRock, tak. I on może się przełączyć na ten nowy blockchain. Pójdźmy dalej, bo wyobraźmy sobie sytuację, że USDC zdobywa bardzo silną pozycję, większość środków ma na przykład na Ethereum i również finansuje coś, co możemy nazwać forkiem Ethereum, tak jak oni chcą.
i robią forka Ethereum, tak samo jak z Bitcoinem, wszystkim normalnym posiadaczom kryptowalut, którzy mają swoje portfele. Uwaga, uwaga, łamiąca wiadomość, bardzo ważny komunikat dla tych wszystkich, którzy interesują się memcoinami albo nie wiedzą jeszcze, co to jest. Otóż właśnie teraz została udostępniona nowa lekcja ze Sławkiem Zawadzkim na Kanga University, gdzie właśnie dowiecie się wszystkiego o memcoinach, czym są, jak handlować i co za nimi stoi, dlaczego mają takie wzrosty i dlaczego mają takie spadki. Zapraszam wszystkich. Kanga University, najnowszy odcinek podcastu Memcoiny. Bum! Się dublują, mają i na jednym i na drugim łańcuchu tyle samo USDC, ale firma Circle mówi, my uznajemy tylko USDC z tego jednego łańcucha. I zapominamy w ogóle o tamtym. Wszystkie tamte USDC przestają być ważne. Wszystkie te USDC, które mamy na tym starym forku, które na przykład działa zgodnie z zasadami takimi, jakimi chce społeczność, przestają mieć pokrycie w dolarach. Tylko te, które są na tym nowym. W ten sposób okazuje się, że firma Circle ma bardzo silny impact na to, który fork może być uznany za właściwy. Natomiast powiem, że na miejscu Circle nie próbowałbym walczyć z USDT. Pytanie, co by zrobiło USDT, Tether, co by zrobił? Czy by uznał ten drugi fork, czy nie? I to by była prawdziwa walka, nawet już nie wiem jakich sił, czy zła ze złem, czy dobra ze złem. To jest już kwestia oceny, jak tam działa Tether. Ale jest jeszcze jedno zagrożenie, chyba że chcesz dodać. Nie, no powiedz. No to jest to zagrożenie, które ja naprawdę czuję. Również w świetle teraz nowych przepisów, które mają się pojawić w Polsce i w Europie. Zaraz też 2 zdania na ten temat powiemy i będziemy musieli to rozwinąć na kwadransie. Mianowicie ja uważam, że dojdzie do takiej sytuacji, że będzie można kupować tylko przez instytucje, które mają sojusz z Tronem, czyli są uznane przez rządy. Będziesz mógł kupić kryptowalutę, mówię w szczególności teraz Bitcoina. Rozmawialiśmy Z Tronem, o tym kiedyś. nie blockchainem Trona, tylko z Tronem, czyli z władzą. Tak. Dobrze, że dziękuję. No tak, nie pomyślałem, że tutaj trzeba to wyjaśnić. No więc będzie dochodziło do tego, że instytucje, które będą upoważnione do realizacji legalnie transakcji na blockchainie, ich będzie bardzo, bardzo niewiele. Dlatego uważam, nie przypadkiem wyszły problemy z FTX-em. Pewnie wyszło dlatego, że oni po prostu byli upadli, ale to było na rękę Amerykanom. Nie przypadkiem Binance wyleciał i głównym dostarczycielem czy operującym na blockchainie jest w tej chwili Coinbase, czyli taka giełda, na którą Stany mają największy wpływ. No i naprawdę wyobraź sobie, Łukasz, że za jakiś czas będziemy mogli pójść do banku, będziemy się cieszyli, że możemy kupić bitcoina, ale tylko w tym banku będziemy mogli go sprzedać. Nikt z nas nie będzie miał prawa do ekspozycji na jednostki blockchainowe. I oczywiście wyobrażam sobie, że system SWIFT dopuści kiedyś do tego, że możesz pomiędzy jednym a drugim bankiem przelewać jednostki reprezentujące bitcoina, ale to tyle. I to jest to zagrożenie, które ja również rozpoznaję. Przypominamy o książce Limes Inferior. Możecie ją kupić w Kanga Shopie z naszymi podpisami. Wczoraj dużo poszło. Tak. Mamy nowy bestseller. Tak, bo tam jest jakby to właśnie dobrze opisane. Zajdel to przewidział. No i teraz jeszcze dorzucę jedną rzecz. Już się pojawiły propozycje nowych przepisów kryptowalutowych w Polsce. Niektórzy uważają, że to jest koniec rynku kryptowalut w Polsce i w Europie. W ogóle. Wieszczy się już koniec kantorów kryptowalutowych. Przepisy są naprawdę bardzo rygorystyczne. Mało tego. Czyli spieszcie się kupować, bo tak szybko będą zamykane? Tak, no to śpieszcie się kochać, bo tak szybko odchodzą. Ktoś powiedział kiedyś, a my mówimy tak teraz o gotówce. Oczywiście mamy plan dla jasności, jak się przygotować tutaj na agresję, ale również przepisy podatkowe, które mają wejść w życie, uderzają w przedsiębiorstw kryptowalutowych. I to mają być mają być po prostu szkodliwe. A co one mają powodować? Na przykład jest pomysł taki, żeby płacić, że przedsiębiorstwo kryptowalutowe, czyli na przykład Kanga, ma płacić podatek od przychodu, a nie dochodu. Są takie pomysły i będziemy to rozwijać. Nie chcę się teraz na tym skupiać, bo w tej chwili zbieramy wszelkie dane, ale wyobrażam sobie jednak, że jeżeli bank będzie
obracał kryptowalutą na zasadzie takiej, że będzie sprzedawał, to on nie będzie podlegał tym przepisom, bo będzie sprzedawał jednostki kryptowalutowe. Więc dzieje się dużo złego, czarne chmury faktycznie się zbierają, ale nie bójmy się, dobro zawsze zwycięża. Tak, no tutaj ciekawe w tym kontekście zaczyna wyglądać to, co się dzieje z tymi państwami małymi, które zaczynają przyjmować bitcoina, zaczynają gromadzić swoje rezerwy w bitcoinie, bo takich państw przybywa. Na pewno znany Salwador, tak, który jest takim największym światłem, najlepiej znanym przypadkiem. Ale ciekawa była wypowiedź prezydenta Salwadoru, nie wiem, czy ją słyszałeś. Nie znam jej całej, słyszałem tylko, czytałem krótki fragment tej wypowiedzi, gdy wypowiadał się on odnośnie walut i podatków. Walut krajowych, fiducjarnych i podatków. I on w pewnym momencie powiedział, że w tej chwili sytuacja jest taka, że państwa mogłyby... Albo on powiedział inaczej, że podatki są po to, żebyśmy my mieli poczucie, że to my finansujemy państwo. Podczas gdy tak naprawdę państwo finansuje się z dodruku. Z tego, co zostanie wydrukowane nie tylko przez rząd bezpośrednio, ale również przez banki, które tutaj odsyłam do innych książek, w których można znaleźć opis, kto tak naprawdę drukuje pieniądze. Tak. I te instytucje, one tworzą, kreują pieniądz i powodują, że tak naprawdę te przychody z podatków stają się coraz mniej istotne. Kto wie, może niedługo się okaże, że faktycznie nie będziemy płacili podatków, a pieniądze będą tylko dodrukowywane, no bo tak, jeżeli państwa są zmuszone do tego, żeby przechowywać walutę, żeby swoje rezerwy walutowe mieć w dolarze, w banku centralnym, a dolar zaczyna przeżywać bardzo istotny kryzys, jest bardzo duży dodruk, no to się okazuje, że te pieniądze zaczynają tracić na wartości i te rezerwy są coraz mniej warte. Co więcej, rządy zaczynają się reflektować, że te rezerwy zależą nie od jakichś rynkowych wartości, tylko od widzimisię kogoś, kto stoi przy drukarce. No tak, przy czym główna rezerwa banków centralnych to złoto cały czas, a pozostałe to oczywiście waluty zbieramy po to, żeby chronić swoją rodzimą walutę. Swoją drogą, nie wiem, czy wiesz, że NBP odnotował dużą stratę w ogóle. I to jest... No na złocie chyba, tak? W ogóle wynik finansowy ma negatywny, przy czym to jest bardzo złożone, bo NBP jest taką organizacją, gdzie strata niekoniecznie zawsze oznacza coś złego, bo na przykład jeżeli wartość złotówki rośnie, no to rezerwy zaczynają mi spadać i tutaj można zgłosić stratę, ale z drugiej strony, jeżeli stopy procentowe rosną, no to NBP jako bank banków powinien zarabiać. No, albo przyjmuje od banków komercyjnych lokaty tak zwane i musi im wypłacać też odsetki. Co prawda zawsze się mówiło o tym, że to ma znaczenie tylko i wyłącznie takie jakby symboliczne, no bo banki jak gdyby nie chcą korzystać z NBP-u. Uwaga, doczytajcie to. Natomiast fakt jest taki, że faktycznie ostatni rok dla NBP-u był bardzo negatywny. Ale pamiętam, że pan Glapiński zapowiadał bardzo duży zysk. Pomylił się. Bywa. Tak. Wróćmy jeszcze może do przyjemniejszych tematów. Tak. Te wzrosty ceny Bitcoina, ja już spojrzałem znowu, już 63 jest umocnione, więc idziemy do góry. W ciągu ostatnich 24 godzin cena wzrosła o $4000, ponad $4000. Niesamowity wzrost. Co dalej? Co teraz będzie się działo? Czy, Sławku, masz jakieś przeczucie? Ja mogę powiedzieć, jakie mają przeczucie wróżbici, Macieje i tym podobni, ale może ty masz jakieś spostrzeżenia? Mam dwie, a może trzy myśli. Pierwsza jest taka, że myślę, że teraz rynek goni, żeby przekroczyć tą barierę psychologiczną, jaką było poprzednie ATH. Chyba wszyscy wierzymy w samospełniającą się przypowiednię. Jak będzie, to się okaże. I nie zdziwiłbym się, gdybyśmy zobaczyli to w tym tygodniu. Ale uwaga, mamy równolegle jeszcze inne zjawisko, dwa inne zjawiska. Po pierwsze, już wspomniałeś o tym, że prawdopodobnie dogonimy ATH przed halvingiem.
a to nigdy wcześniej się nie zdarzyło. To znaczy pokonanie międzyhalwingowego ATH nie odbywało się, bo to by oznaczało, że mielibyśmy nowe ATH pomiędzy halwingami. I wtedy nie wiadomo, od którego liczyć od którego liczyć, tak. I właśnie mówi się o tym, że może dojść do zaburzenia cykliczności, no bo faktycznie wszystkie obliczenia dotyczące cyklów zawsze się opiera o ATH, halving i ten dołek, ATL. A tutaj, no właśnie, jakie ATH teraz będziemy musieli wziąć? I to jest problemem istotnym. I druga rzecz, pod koniec Hossy jakby występowało takie zjawisko, że memcoiny zaczynało po prostu rosnąć do góry. Jakby mogły nie rosnąć do góry, tylko w dół, nie? Ale po prostu wystrzeliły w kosmos. Teraz mamy taką sytuację. PP od poprzedniego tygodnia zrobił chyba 150%. I nie jest wcale najlepszy. Tak, no właśnie. I takie coś w momencie pytanie, w jakim cyklu Hossy jesteśmy, ale to było najczęściej pod koniec Hossy, czy tam jakby w drugiej połowie. Więc pytanie, które powinniśmy sobie zadać, jest takie, kiedy będzie to odbicie w dół z powrotem i czy ono nie nastąpi jednak szybciej, a nie później. Pod rozwagę, sam nie wiem, wrzucam po prostu, wkładam kij w mrowisko. No to ja mogę powiedzieć, patrzę, przepraszam, na wykresy, bo tu się cały czas dużo dzieje, ale słyszałem taką analizę, która wydawała mi się dosyć interesująca, chociaż nie do końca mnie przekonała. Otóż autor tej analizy postawił tezę. Poprzednia hossa była zaburzona. Mieliśmy zaburzoną hossę, ponieważ nie mieliśmy rzeczywistego ATH. Rzeczywiste ATH powinno być na wyższym poziomie. Nie była zaburzona, nie była pełna hossa, tylko została przerwana, dlatego mieliśmy tam takie dwa szczyty. Coś takiego dziwnego, taka formacja dziwna się zrobiła, że według niego ta hossa powinna być zdecydowanie większa i on mówił o granicach rzędu 120-130 tysięcy dolarów jako taka, która powinna być. Zresztą taka była przewidywana. Przypomnę, że taka była przewidywana przez wiele osób, że będzie to powyżej 100 tysięcy dolarów. No i on mówi, powinniśmy patrzeć na cykliczność Bitcoina tak, jakby tamtego zaburzenia nie było. No i w tej sytuacji ATH nie jest zagrożone. Co więcej, jeżeli przed halvingiem osiągniemy 50% ATH poprzednie, to jest to jak najbardziej zgodne z całą cyklicznością. No i teraz można na podstawie tych jego przewidywań tworzyć nowe wykresy, nowe prognozy i w takiej sytuacji mówienie o ATH następnym na poziomie 250, 300, 350 tysięcy dolarów nie jest żadną mrzonką. Co więcej, to nawet może być znacznie więcej, bo wielu dużych inwestorów mówi o tym, że faktycznie to, co teraz będziemy mieli, to będzie coś zdecydowanie większego niż widzieliśmy do tej pory. Dobra, moi drodzy, powoli zbliżamy się do końca. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego ten odcinek jest taki krótki. No dlatego, że trzeba handlować i trzeba patrzeć tutaj, jak wykresy wyglądają i podejmować właściwe decyzje. Ale i tak przechodzimy do naszej najbardziej kalorycznej, najciekawszej części programu, czyli fakty, a nie mity. Łukasz, jaki fakt przygotowałeś na dzisiaj? Ja mam fakt, który z pewnością wywoła poruszenie. Zaraz potem powiem jakie. Otóż okazuje się, że nikt z ludzi nie jest w stanie polizać własnego łokcia. I cieszę się, że właśnie próbujecie to zrobić. Znam inne jeszcze takie, ale nie będę opowiadał. Ja natomiast mam ciekawostkę kosmiczną. Oto okazuje się, że na Marsie największy wulkan ma 26 tysięcy metrów wysokości, co oznacza, że jest to wielokrotnie wyższe od Mount Everest, które ma 8 z hakiem, trzykrotnie wyższe. I ten wulkan powstał w wyniku długotrwałego wypływu lawy. I naukowcy tłumaczą to w ten sposób, że na Marsie nie ma płyt tektonicznych. Ciekaw jestem, jak to sprawdzili, ale pewnie mieli jakiś patent, także właśnie z taką ciekawostką Was pozostawiamy. I pamiętajcie, teraz najważniejszy komunikat,
koniecznie dajcie łapkę w górę, skomentujcie, napiszcie co myślicie, udostępnijcie. Brakuje nam jeszcze trochę. Patrzę w tej chwili taki specjalny licznik, ponad 300 subskrypcji potrzebujemy, żeby osiągnąć te 10 000, a zatem bardzo, bardzo prosimy o to, żebyście nas w tym temacie wsparli. No i co, Sławku, robimy zawołania. Ja mam stałe, pozwól, że powiem pierwsze, Bitcoin ciągle królem. Dla mnie to, co się dzieje teraz na rynku, jak najbardziej pasuje, więc Bitcoin ciągle królem BCK. A tak twoje? jest. No moje, będę tutaj niestety mało oryginalny, Kanga na fali KNF. I tymi pozdrowieniami żegnamy Was. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia we wtorek o 9:30. Cześć. Dobra, to wchodzimy na spotkanie. Co to?